Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne truskawkowe ciasto na kruchym spodzie, budyniu, na tym truskawki i beza. Po prostu rewelacyjne ciacho. Proste do zrobienia i wprost rozpływa się w ustach. Idealne na niedzielę do kawy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Najpierw do misy robota ląduje mąka pszenna wymieszana z proszkiem do pieczenia. Tej mąki 200 g i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Do tego mąka ziemniaczana, około 50 g, to jest jedna taka czubata łyżka. Dodaję również cukier puder, również 50 g. 4 żółtka i 200 g zimnego masła. Dodaję również szczyptę soli. Zagniatamy gładkie ciasto. Gotowe ciasto zawijam w folię spożywczą i odstawiam do lodówki na około 1 godzinę. W międzyczasie przygotowuję sobie truskawki. Kroję je na 4 na 6, zależy jakie są duże. Tych truskawek 600 g. Blaszkę o wymiarach 35 na 25 cm wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Wyciągnęłam moje ciasto z lodówki. Ciasto możecie rozwałkować lub tak jak ja pokroić na cienkie plastry i poukładać sobie w blaszce. Potem łatwiej będzie je rozgnieść. Ciasto możecie po prostu rozwałkować i przenieść na blaszkę lub tak jak ja pokroić je w cienkie plastry i poukładać na blaszce. Później będzie o wiele prościej. Nawet palcami sobie poradzicie bez wałka. Możecie rozgnieść je palcami lub użyć małego wałeczka i sobie nim pomóc. Rozwałkowujemy je na całej powierzchni. Następnie nakuwamy widelcem i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i będziemy piekli około 15 minut. Do garnka wlewam mleko. Mam przygotowane pół litra mleka. Wlewam większość do garnka. Zostawiam sobie tylko trochę, około 100 ml plus minus, żeby rozpuścić budyniowy proszek. Mleko zagotowuję, a do pozostawionego wsypuję jeden budyń waniliowy lub śmietankowy. Może być i jeden i drugi. Budyń jest już z cukrem. Jeden budyń ma 60 g. Mleko zaczyna się gotować, więc możemy wlać naszą budyniową mieszankę. Mieszamy, aż porządnie zgęstnieje i się zagotuje. Wyłączamy i odstawiamy na około 10-15 minut. 15 minut minęło, ciasto się odrobinę zarumieniło. Dam mu chwilę odpocząć, jakieś 5-10 minut. Za ten czas budyń już mi troszkę przestygnie. Potrzebuję, żeby był ciepły, ale już nie mocno gorący. Do misy robota wlewam 4 białka, które zostały mi z kruchego ciasta. Dodaję szczyptę soli i będę ucierać. Jak mi się spienią mocno, to dodam sobie 200 g cukru, dosypując po trochę. Ucieramy, aż będzie błyszcząca i gęsta.
białka spienione, możemy dosypywać cukier. Z cukrem ucieram jeszcze około 5-6 minut. Odstawię sobie na bok i w międzyczasie zajmę się truskawkami. Muszę do nich dosypać 3 łyżki mąki ziemniaczanej i wymieszać dokładnie. Nie róbcie tego wcześniej, żeby truskawki nie puściły soku. Robię to przed samym wyłożeniem na ciasto. Beza mi się już ubiła, możemy składać ciasto. Piekarnik nadal mam rozgrzany do 170 stopni, góra-dół i tak będę piekła nasze ciasto. Na wierzch przypieczonego kruchego ciasta wylewam budyń. On nie może być już mocno gorący, tylko ciepły. Dlatego dałam mu 10 minut, żeby sobie odpoczął. Budyń rozsmarowuję po całej powierzchni na cienką warstwę. Na budyń wykładam truskawki po całej powierzchni. Na koniec na wierzch ląduje beza. Rozcieram ją na całej powierzchni. Ciasto wstawiam do piekarnika, tak jak już mówiłam, rozgrzanego do 170 stopni i będę tak piekła 20 minut. Po tym czasie zmniejszam temperaturę do 60 stopni i zmieniam nagrzanie z termoobiegiem. I piekę jeszcze 20 minut. Czyli w sumie ciasto piekło się 40 minut. I jest gotowe. Najlepiej kroić jest je dopiero jak całkowicie wystygnie. Ciasto stygło już kilka godzin. Możemy kroić. Dziękuję za oglądnięcie mojego przepisu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby zostać na moim kanale i być na bieżąco z moimi przepisami. Piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Po więcej przepisów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!